Kiedyś dostałem zlecenie z Instytutu Fryderyka Chopina. Filip, czy zająłbyś się rejestrowaniem kulis, backstage'u w czasie konkursu Filharmonii Narodowej? No i powiedziałem oczywiście, że tak. Moim zadaniem było rejestrowanie pianistów i pianistek, którzy wychodzili z tego miejsca, wchodzili na scenę, z tej sceny schodzili i szli, żeby odpocząć. Biorąc pod uwagę, jak nam się kojarzy ten konkurs chopinowski, jak widzimy pianistów, którzy grają, którzy są na scenie, tak chciałem podejść do tego w formie takiej też dokumentalnej, żeby pokazać tym wszystkim ludziom, którzy tam siedzą, jak wygląda sytuacja, która to poprzedza. Czyli ten moment koncentracji, skupienia, zanim się zacznie, zanim wybrzmi muzyka. Wyjściowym medium był film, ale dla mnie osobiście fotografia jest mi bliższa memu sercu. I chciałem z tych ujęć, o których mniej więcej najlepiej pamiętałem, które najbardziej utkwiły mi w pamięci, wyciąłem sobie poszczególne kadry i zrozumiałem, że ten materiał ma duży potencjał. No i pamiętam, że wysłałem te materiały do działu wydawniczego i dokładnie po miesiącu odezwali się do mnie i zaprosili mnie na rozmowę. No i to było moje prywatne święto. I jeszcze nie wiedziałem, ile jest ciężkiej pracy przede mną, że to będą 2 lata ponad. Ale radość była duża, tak jakbym miał wydać ten album w przyszłym tygodniu. Na początku przyszedł mail z Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, że jest poszukiwany fotoedytor do książki, imię i nazwisko autora i dostałam od razu troszkę zdjęć, żeby rzucić na nie okiem. Zauważyłam, że wszystkie są czarno-białe i wszystkie są w bardzo dziwnej proporcji, takiej niefotograficznej i następnie, że jesteśmy wewnątrz budynku i w ogóle nie jest to coś, co jest kojarzone z tym, czym jest konkurs chopinowski, który się odbywa na wielkiej scenie, w filharmonii, wszyscy są elegancko ubrani, tymczasem tu są ubrani ludzie, ale jest mnóstwo drzwi, jest jakiś korytarz i jest jakieś napięcie. Rzeczywiście pierwszy mój ogląd był taki, że no wow, co to jest, co za historia, chcę ją poznać w całości. Tak naprawdę jest to projekt taki dosyć unikatowy, ponieważ my przede wszystkim zajmujemy się wydawaniem książek naukowych, popularno-naukowych i właśnie kiedy usłyszałam o takim troszkę innym projekcie, przy okazji bardzo ciekawym i związanym z dosyć podniosłym wydarzeniem, jakim jest konkurs chopinowski, to od razu wiedziałam, że to jest coś, przy czym chciałabym współpracować. To, co najbardziej zaciekawiło mnie w tych zdjęciach, to możliwość odkrywania tego, co tak naprawdę działo się za kulisami konkursu. Mamy możliwość prześledzenia tych różnych gestów, ruchów. Razem z uczestnikami przeżywamy te emocje, ten stres, ten niepokój. Oni tam byli w jakimś transie i ja rejestrowałem ten moment wchodzenia w ten trans i wracania, kiedy oni na przykład niektórzy musieli kogoś dotknąć. Tak jakby chcieli rozładować te napięcie i tą emocję. W ciągu sekund dzieje się naprawdę dużo rzeczy. Czy w spojrzeniu, czy w geście, czy w mimice. Poklatkowość jest zazwyczaj sytuacją, w której fotoedytor nie bierze udziału. W tej sytuacji, kiedy są to stopklatki z filmu, postanowiłam przy aprobacie i Filipa, i projektanta zachować tą stopklatkowość. To znaczy nie będziemy udawać, że to było sytuacje kreacyjne na statywie i było powiedziane stop, robię zdjęcie. Tylko że jest to film, są to stopklatki, więc tak jak z filmem. Coś możemy zatrzymać, a coś możemy przewinąć. Możemy też przewinąć do tyłu. Możemy zobaczyć, jak ta sytuacja się rozwija w jednym kadrze. Ta myśl o tym, że mamy do czynienia z obrazem poklatkowym i że bawimy się w ten sposób, zatrzymując klatkę i robiąc ten taki wymyk
polegający na trochę cofnięciu się w czasoprzestrzeni, czyli z filmu robimy zdjęcia. To pamiętam, że podczas jednej z rozmów z Asią i Filipem wysłałem im zdjęcia Maybridge'a, który jest ojcem animacji. On po prostu fotografował obiekty w ruchu, ludzi, zwierzęta i w ten sposób poruszył je po raz pierwszy. Troszeczkę tak, jakbyśmy wzięli sobie notes, narysowali coś i przekartkowali. Zresztą też bym chciał zobaczyć to może, jak będę obserwował, jak ludzie reagują na tą książkę, że może ktoś ją tak w ten sposób też gdzieś momentami przekartkuje. Więc granice między fotografią a filmem tu się zatrą. Andrzej cały czas drążył temat. Myślał o tym filmie, jak przemycić film do tej książki. Tak jak mamy kliszę od aparatu, jak ją rozciągniemy, to ona jest w poziomie. A klisza filmowa, taśma filmowa jest pionowa. I on stwierdził, że album będziemy czytać od góry do dołu, w ten sposób. Kiedy już obejrzałam wszystkie te zdjęcia, mogłam zaproponować, można powiedzieć, taką ramową historię. Nie będziemy iść za jednym konkretnym bohaterem, bo w tym korytarzu pojawiają się chyba wszyscy. Chciałabym rozegrać to jako całą narrację w książce, jako jeden metakoncert. To znaczy jakby te momenty oczekiwania, momenty wychodzenia, momenty skupienia się przed samym zagraniem koncertu, moment zejścia jest pokazany już na różnych bohaterach. Więc mamy taki przykład, jest bohaterka, która jest w pokoju solistów. Myślę sobie, to ona musi wylądować z frontu, no bo ona się pewnie szykuje do koncertu. Tymczasem Filip mi mówi, wiesz co, fajnie, ale Leonora wtedy zeszła z koncertu, padła na krzesło, zamknęła oczy i wsłuchała się w swoje oklaski dla siebie. Wiedząc to już nie może być w pokoju solistów, tylko w tym, na koniec można powiedzieć, tego katarzis, tego zejścia ze sceny w absolutnym odmienieniu. Książka będzie w ogóle podzielona na dwie części. Będzie część fotograficzna, ale będzie też część tekstowa i tam będzie dosyć szczegółowo opisane każde zdjęcie z wyszczególnieniem oczywiście co dany kadr przedstawia, gdzie był zrobiony, nawet jaka muzyka była grana w danym momencie lub była grana w tle, co jest swego rodzaju też ewenementem chyba w tego typu wydawnictwach, bo oprócz tego, że będziemy mieli poczucie, że trochę jesteśmy w tym filmie, to mam nadzieję, że będziemy słyszeć tam dźwięki. Kiedy zamknęliśmy etap fotoedycji, przygotowywania opisów i ostatecznego układu tych wszystkich fotografii, przyszedł czas na znalezienie odpowiedniej drukarni, która chciałaby się podjąć takiego zadania, jakim jest druk czarno-białych zdjęć na czarnym tle. Największym wyzwaniem w procesie druku było tak naprawdę przypilnowanie tego, żeby czarna apla dookoła fotografii nie zlała się z obrazem. Dużo się nauczyłem od Andrzeja i Joanny, jeżeli chodzi o uzyskanie pewnej nieprzewidywalności w historii. Myśleniu o kolejności kadrów w ten sposób, żeby osoba, która je czyta, nie mogła sobie pozwolić na to, że będzie wiedziała, co będzie na kolejnej kartce. I oglądając te zdjęcia też było takie poczucie, że wszystko jest właśnie na wdechu, że każda osoba łapie taki wdech tej koncentracji, takiej emocji jakby tuż przed skokiem do basenu albo przed jakimś zanurkowaniem. Tytuł może się pojawić po drodze pracy nad zdjęciami, nad książką. Nieznacznie zmienia wydźwięk. To raczej chodzi o to, żeby wyjąć coś, co już w tych zdjęciach jest. Pojawiło się słowo wdech. Bo jak sobie wyobraziłem siebie, jeśli miałbym w takim konkursie wziąć udział, to przed każdym wejściem na salę musiałbym wziąć ten głęboki oddech. I ja mam wielką nadzieję, że ktoś, kto będzie oglądał tą książkę, taki wdech będzie brał.